kultura to jest coś, co powstaje w czasie. Jak na przykład w fabryce ketchupu albo w sortowni jabłek zrobić kulturę geekowską. Ja to sobie jakoś wyobrażam tak naprawdę trochę, Mhm. ale to jest trudne. Tam pada takie fajne określenie, że nie jesteśmy homo sapiens, tylko homo ultra socialis. Mhm. I że przez to ludzkość rządzi światem, a nie na przykład szympansy. Witam wszystkich ludzi ciekawych świata. Z tej strony Maciej Szczerba na kanale Past, Present and Future. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się w świecie technologii. I jak dzisiaj technologia wpływa na biznes i cywilizację. Ale również o tym, czego możemy spodziewać się w przyszłości. I jakie lekcje wyciągać z historii, aby przewidzieć postęp technologiczny. Zapraszam. Witam wszystkich na kanale Past, Present and Future. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Szczerba, założyciel i gospodarz tego kanału, a poza tym przedsiębiorca, konsultant biznesowy i executive recruiter. Witam wszystkich serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o kulturze organizacyjnej. Motywem trochę tej rozmowy jest książka, o której ostatnio pisałeś, The Geek Way Andy'ego McAfee. Powiedz mi, co to znaczy w ogóle The Geek Way w kontekście zarządzania i kultury organizacyjnej? No, geek to jest takie pojęcie, jak wiesz, które było pejoratywne, czyli to jest chyba dosłownie, nawet bym przetłumaczył na polski dziwak, a nabrało znaczenia pozytywnego, bo to jest osoba, która bardzo się wkręca, mówiąc kolokwialnie, w to, co robi, i usiłuje zdobyć wszelką wiedzę na temat tego, czym się pasjonuje, i zrobić coś naprawdę interesującego i posuwającego świat do przodu w danej dziedzinie. Mhm. A jeżeli chodzi o geek culture, to ta książka, o której rozmawialiśmy już kilka razy między sobą, pokazuje takie 4 filary kultury geeków i firm zarządzanych przez geeków. To jest oparcie się na metodzie naukowej, czyli empirii i danych. To jest szybkość, ale szybkość działania rozumiana w szybkości iteracji, kolejnych iteracji, a niekoniecznie szybkości działania jako takiej, tylko po prostu bardzo szybko iterujemy i to, co się nie zgadza, porzucamy. To jest openness, czyli otwartość na opinię jak największej ilości osób w organizacji, i ownership, które bym przetłumaczył jako po prostu delegowanie maksymalnie w dół decyzyjności i płaskość organizacji. Mhm. Andy McAfee podaje 2 przykłady firm, które jednej się udało rozwinąć tak naprawdę, i to jest Netflix. Druga to była historia niestety porażki, właśnie w kontekście też tego, jak te firmy były zarządzane. Nie wiem, czy będziesz jeszcze chciała o tym opowiedzieć, ale w szczegółach, ale powiedz mi, czy to jest pojęcie, które odnosi się tylko do firm technologicznych? Nie, nie odnosi się tylko do firm technologicznych. No, chociażby taka klasyczna geekowska historia, taka najbardziej znana, czyli Netflix, o czym mówiłaś przed chwilą, no to jest historia firmy technologicznej, która przerodziła się w firmę technologiczną z wypożyczalni płyt DVD po prostu przez pocztę, tak? Czyli no nie ma w tym dużo technologii, tak? Mhm. Druga rzecz, Lego. W 2003 roku bodajże Lego zatrudniło konsultanta z McKinsey'a po bardzo 2, 3 chudych latach i traceniu rynku globalnego, który wprowadził mniej więcej te zasady, o których McAfee mówi, do firmy, która no jest też no, taka brick and mortar, bo to jest produkcja zabawek dla dzieci na koniec końców. Mhm. I to jest udany przykład. To jest udany I to jest przykład takiej udany przykład, Mhm. to znaczy w Lego tak samo było po prostu, jak w korporacjach mówi się o procesach i korporacje obrastają w biurokrację w sposób Mhm. naturalny, to tam było po prostu też jakby jakieś takie rozbicie tych korporacji, tych silosów Mhm. korporacyjnych, przestanie mówienia o procesach, tylko po prostu takie management by walking around i rozmawianie z jak największą ilością dyrektorów fabryk w ogóle i stworzenie tak zwanej visual factory.
gdzie ci dyrektorzy mówili, co po prostu gdzieś tam im schodzi, co im nie schodzi i tak dalej, zejście bardzo mocno w dół. Mhm. I na tej zasadzie poprzez dyskusję i poprzez zbieranie danych udało się wykreować kilka innych linii zabawek Lego, których do tej pory nie było, więc to nie jest tylko dla firm technologicznych, moim Mhm. zdaniem. Tak, to jest przykład rzeczywiście firmy produkcyjnej, klasycznej firmy produkcyjnej, która wytwarza określony towar fizyczny, tak? Fizyczny, który można sobie kupić normalnie w sklepie. No właśnie, to z punktu widzenia osób zarządzających firmami, tutaj wspomniałeś historię naprawdę dużych firm. Czy geekowska kultura sprzyja zarządzającym, czy po prostu Twoim zdaniem takimi organizacjami zarządza się łatwiej? No moim zdaniem zdecydowanie łatwiej, bo jest to przekazywanie po prostu decyzyjności w dół, tak? Więc człowiek ma mniej na głowie. Ja bym tak Mhm. chciał. E, I jakby nieprzypadkowo widzę czasami na LinkedIn, jak prezesi dużych organizacji słowo CEO odcyfrowują nie jako Chief Executive Officer, tylko piszą, że to jest Chief Empowerment Officer. I Mhm. myślę, że to jest dosyć dużo prawdy w tym w dzisiejszych czasach. Aczkolwiek to jest też, co w tej książce jest, że z powodu tego, że jesteśmy jakby. Tam pada takie fajne określenie, że nie jesteśmy Homo sapiens, tylko Homo ultra socialis. Mhm. I że przez to ludzkość rządzi światem, a nie na przykład szympansy, które Mhm. mają dużo przewag nad nami. Są na przykład silniejsze, sprawniejsze, są lepsze są na to eksperymenty naukowe, że szympansy są lepsze w takiej szybkiej reakcji i odczytywaniu danych. Mhm. To też jest właśnie z książki wzięte. Szympans konkurował z człowiekiem w odgadywaniu, jakie liczby były na ekranie, potem były zakrywane. Człowiek nie ma szans z szympansem. I dlaczego szympansy nie rządzą nami, a do pewnego stopnia my szympansami, tak? Chociaż raczej chyba im pomagamy. To jest dlatego, że my po prostu potrafimy się doskonale formować w grupy i w grupie siła i w nauce grupowej siła. Mhm. I myślę, że to jest jakby w tym geek culture zawarte, że to jest taka e, kanoniczna wiara w grupowe rozwiązywanie problemu. Mhm. Ale Bo tak też. homo ultra socialis jest skonstruowany, ale jeszcze powiem Ci ostatnią Mhm. rzecz, że to jest też jakby druga strona medalu, bo dlatego homo ultra socialis mm, buduje biurokrację. Mhm. Każdy rodzaj zwierzęcia Tak. to pewne, wiesz, jakieś tam bardziej inteligentne zwierzęta, na pewno szympansy, delfiny i tak dalej, tworzą hierarchię. Natomiast człowiek ma ku temu też szczególną tendencję. Ja pamiętam Mhm. jakieś badanie sprzed, nie wiem, nastu lat, jak nie 20, że w Wielkiej Brytanii, gdzie jest taka kultura dosyć klasowa cały czas, niestety, Mhm. brytyjscy studenci oddaliby wyższą pensję za lepsze tytuły na wizytówkach. Mhm. Autentycznie. I to jest to samo z tym, że budujemy biurokrację, budujemy te procesy, bo po prostu każdy chce być wyżej. Mhm. Przez lata zresztą tak było, że ci, co byli wyżej, mieli lepiej. No właśnie, bo też firmy, które były firmami uznawanymi za geekowskie od zarania dziejów, mówię teraz na przykład o Mecie, o Google'u, to są firmy już w tym momencie niezwykle zbiurokratyzowane. Big Tech robi się jedną wielką biurokracją i to widać wyraźnie, więc a z drugiej strony jest bardzo fajnie pokazane przez McAfee'ego, jak przesuwa Mhm. się środek ciężkości ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych na zachodnie, Mhm. Możesz jeżeli powiedzieć? chodzi o wielkie firmy i o gospodarkę. Mhm. E, Jakieś, nie wiem, 10 lat temu główne firmy to były ciągle finanse, Mhm. wielkie banki w Nowym Jorku. Dzisiaj to są firmy technologiczne, tak? Nie wiem, tam 5 największych firm w Ameryce to jest chyba Big Tech w ogóle. Mhm. Więc
ludzie chcą pracować, tak, dla firm geekowskich. Ludzie chcą generalnie robić coś, co jest uznawane za ciekawe i za coś, co zmienia świat. Mhm, mhm. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej esencji geekowskiej kultury, do filarów. I chciałabym na chwilę zatrzymać się przy dwóch punktach. Przy tej swobodzie decyzyjnej, to jest jeden obszar. Drugi obszar to jest otwartość na błędy i to, że porażki mogą być, że w tych szybkich iteracjach one się będą zdarzały i że trzeba z nich po prostu wyciągać lekcje, iść dalej, ulepszać dalej produkt, usługę, ulepszać firmę. Powiedz, czy tu są jakieś zagrożenia? Czy to nie jest też właściwie ten punkt, który w jakiś sposób blokuje firmy w transformacji w kierunku tego typu kultury organizacyjnej? To jest doskonałe pytanie, bo jeżeli na przykład rozmawiamy, jesteśmy przecież dzisiaj w Polsce, tak, która stoi na przykład takim przemysłem jak rolnictwo, tak, który chyba Mhm. jest większy, jeżeli chodzi o polski PKB niż technologia. Chociaż słyszałem ostatnio, że w Polsce 1 000 000 ludzi pracuje w technologii, czyli to byłoby 1 na 16 Polaków, którzy w ogóle pracują, więc to jest Mhm. bardzo dużo moim zdaniem. No ale załóżmy, że gdzieś tam przetwórstwo spożywcze to jest każde miasto powiatowe. Jakiekolwiek Mhm. przetwórstwo spożywcze. I jak na przykład, nie wiem, w fabryce ketchupu albo, nie wiem, w sortowni jabłek zrobić kulturę geekowską, ja to sobie jakoś wyobrażam tak naprawdę trochę, Mhm. ale to jest trudne, tak? I ja się nie dziwię, że jeszcze inaczej. Kultura to jest coś, co powstaje w czasie, tak? Myślę, że lata 90. to takie te częste, takie przywoływane przez konsultantów, HR-owców, kultura folwarku. Myślę, że też niewłaściwie, nie do końca uczciwie. Myślę, że, że tej kultury folwarku to dawno, dawno, dawno nie ma. Mhm. A z drugiej Ale w strony różnych. mówimy o Januszewcach w Polsce. Jesteśmy w kontekście Polski, to mogę przywołać to sformułowanie. I to jest pojęcie cały czas żywe. I Januszeksy są w branży Mhm. technologicznej również, jak dobrze wiemy, Mhm. ze swojego poletka. Mhm. E, Więc ja myślę, że tak, że gdzieś to pokutuje, te Januszeksy pokutują z lat 90. Mentalnie Mhm. w głowach Polaków, ale ludzie chcą kultury geekowskiej. Myślę, Mhm. że nawet w prowincjonalnych fabrykach. No właśnie, czy to jest taka zmiana, która idzie razem ze zmianą pokoleniową? Dobre pytanie znowu. Tak, ale zastanawiam się, Mhm. czy nie idzie bardziej ze zmianą technologiczną. W jakim sensie? I że ludzie widzą, w takim sensie nawet wiesz, że ludzie widzą po prostu tą kulturę geekowską. Mhm. Nie wiem, nawet osoba, która gdzieś tam obiera jabłka, już nie wiem, na cokolwiek, w powiatowej fabryczce, ma dostęp do internetu, Mhm. widzi jak jest na świecie i myśli sobie, może mój kierownik mógłby też czasem po prostu mnie podpytać, jakie ja mam na to wszystko spojrzenie, że może coś możemy tu usprawnić, tak? Dokładnie, bo Ludzie chcą usprawniać. być Mhm. upodmiotowieni po Dokładnie, prostu. dokładnie. Chcą mieć, nawet jeżeli to jest proces, nic nie ujmując, który jest związany z obieraniem jabłek, ten obszar też można usprawnić i można mieć właściciela tego procesu. Prawda? To Można i będzie jest tak. takie, gdzieś tam przeczytałem chyba wczoraj w internecie taki dowcip, że polska matka to po prostu jak dziecko coś rysuje, to po prostu ty jesteś polską matką, jak wiem. A to jest zachwycona, że w ogóle dziecko narysowało zwierzątka, jakieś tam 2 kółka i 4 kreski i w ogóle. Mhm. Chociaż ta zwierzątka ledwo przypomina, a Cokolwiek. chińska matka mówi, mogłeś to zrobić lepiej. Tak, czyli jednak mamy jeszcze różnice kulturowe w kontekście tego, jak świat funkcjonuje, jak powiedzmy świat zachodni różni się od Dalekiego Wschodu. Tak, ale tego bym nie Mhm. wplatał tutaj w tą naszą dyskusję. To Chodzi temat na bardziej odrębną.
to temat no, odrębny. Chodzi bardziej o to, że rzeczywiście zawsze jest coś do usprawnienia i kultura ta geekowska mm, pomaga w tym. Mhm. Czy McCafe, czyli autor książki, się jakoś wypowiedział w takiej kwestii, ale też jestem ciekawa, jakie jest Twoje zdanie. Czy to jest po prostu taki naturalny kierunek zmian? Czy ta, y, czy ten rodzaj kultury organizacyjnej w rozumieniu tego, jak po prostu działamy, jak załatwiamy sprawy w firmach, krótko mówiąc, czy to się utrzyma? Czy my jesteśmy w drodze do czegoś innego? Czy to jest chwilowa moda, czy to jest już taki standard, który z nami zostanie? O, czy McAfee generalnie pokazuje, że to jest coś, co z nami zostanie i że to jest jakby nieuniknione. Mhm, Mm, A ja jak miałbym być tak zupełnie szczery, mhm, to jest przyszłość, mhm, ale nie wiadomo w jakich krajach, na jakim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego mhm, będzie to szło do przodu. W takiej Holandii zakładam, gdzie jest bardzo nowoczesna gospodarka, jeżeli chodzi o zarządzanie, mhm, to myślę, że to będzie przyjmowane szybciej niż w Polsce, tak? mhm, Gdzie jest cały czas po prostu dużo tradycyjnego, nie wiem, nazwijmy to przemysłu, tak? W tym mhm, rolnictwo, tak? Przede wszystkim, tak? Ale na pewno w Polsce będzie to przyjmowane dużo szybciej niż w Indiach, mhm, mhm. gdzie jest też kultura po prostu też taka, żeby no niekoniecznie się Klasowa, wychylać. taka Klasowa, nie klasowa, wychylać, klasowa. Mhm, klasowa. mhm. Y, Ja myślę, że to ma też związek z tym, w jakiej kondycji jest edukacja, ta taka edukacja narodowa, czyli ta mainstreamowa. W Polsce póki co jeszcze przyzwolenia na błąd w edukacji nie ma i moim zdaniem póki tego przyzwolenia nie będzie, to też ludzie nie nabiorą po prostu takiego modelu myślenia, nie zaczną tak myśleć, nie zaczną tak działać, nie będzie to po prostu powszechnie akceptowalne. Błąd nie będzie akceptowalny powszechnie, a jest filarem tej kultury geekowskiej. No to ja mam teraz do Ciebie pytanie, czy to się da zmienić Twoim zdaniem, bo Ty jesteś od edukacji. Od edukacji amatorsko jestem. No Da tak, się ale zmienić, tak, tak, da się zmienić na pewno. znaczy, że to jest jakiś rząd, przyjdzie, będzie progresywny minister edukacji, czy co raczej lata, żeby to po prostu Mm, się głowy przeorały. Po pierwsze, w edukacji nie można robić rewolucji, to musi pójść ewolucyjnie, bo wylejemy dziecko z kąpielą. Zbyt jakby wrażliwy jest to obszar, więc ewolucja, ale zmiany muszą pójść od góry i oddolnie. To znaczy, ja wierzę w zmianę oddolną, ale ona musi być dobrze wspierana przez rząd, przez po prostu te ogólne wytyczne. Dam to na przykładzie powiedzmy matury z polskiej matury, gdzie na poziomie podstawowym wymagania są bardzo, bardzo niskie i właściwie wszyscy tę maturę zdają, natomiast na poziomie rozszerzonym w niektórych przedmiotach, na przykład w języku polskim, mieć wysokie noty jest po prostu czystym szaleństwem, jest to niewykonalne. I tutaj musi pójść jakby, gdzie będzie dół? Dół to będą nauczyciele, eksperci od tego, eksperci od nauczania, eksperci, którzy są w klasach z młodzieżą i wiedzą, jak młodzież się uczy, co może ich zainteresować, co będzie miało po prostu rację bytu, jeżeli chodzi o ich dalszą ścieżkę kształcenia, czego po prostu od młodzieży musimy wymagać. To jest jakby ten dół i stąd musi pójść głos, ale to musi być dobrze wysłuchane przez górę, tak zwaną, czyli na poziomie po prostu rządowym i muszą być do tego zaprowadzone odpowiednie zmiany. Kanał Past, Present and Future. I tu jest jeszcze taka bardzo ciekawa rzecz, dwie ciekawe rzeczy są w tej książce. Mhm, Dwa case'y. Case Coca-Coli, ja pisałem o tym na LinkedInie, i case Forda i Ferrari. mhm, Case Coca-Coli, w 80-tych latach sprzedaż coli zaczęła spadać ze względu na konkurencję Pepsi. mhm, Pepsi miała trochę bardziej słodki smak i ówczesny szef Coca-Coli stwierdził, że teraz musimy zrobić badania AB, żeby zobaczyć, czy jakaś tam po prostu nasza wersja coli, która jest bardziej podobna do Pepsi, jest lepsza niż aktualna wersja coli, która jest od 100 lat. mhm.
I wyszły badania AB na 55% do 45% dla nowej coli, Mhm. ale gdzie był błąd? I, i to był kompletny niewypał. Mhm. Ludzie słali w ogóle petycje do zarządu Coca-Coli, gdzieś były jakieś tam Old Coke Drinkers of America, takie tam association powstawały. Ludzie zaczęli w ogóle bronić tego produktu w ogóle, Aha. jak jakiejś swobody politycznej. I co się okazało? Okazało się to, że te badania AB były robione na poziomie jednego łyku, Mhm. podczas kiedy Amerykanie piją Coca-Colę po prostu do posiłku i wtedy ten smak ma zupełnie jakby inny smak, Mhm. że tak powiedzmy, tak? I inaczej wypada. Mhm. Więc to jest strasznie ważna rzecz, że jeżeli my działamy metodą rzeczywiście naukową i dane plus empiria, to musimy też dobrze oszacowywać to, albo dobrze odczytywać, lepsze Mhm. słowo, co te dane i ta empiria naprawdę znaczą. Czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu małego po prostu w odczycie. Mhm. Ale tutaj chyba nie o odczyt chodziło, tylko generalnie o błędne założenia do samego badania. I tak nie, Mhm. a ludzie odczytują ten eksperyment, że to było na zasadzie w ogóle pogwałcenie pewnej tradycji, tak, że Mhm. coś, co jest po prostu super tradycyjnym napojem w Ameryce, myślę, że u nas nie ma takiego stosunku do Coca-Coli, jest nagle naruszone. Mhm. Ciekawe, może nie fajne jest to, że to się skończyło w ten sposób, że była Old Coke i New Coke potem przez parę lat. Ja tego nie pamiętam nawet z dzieciństwa. Ale New Coke nie ma, tak? A Old Coke jest już po prostu Coke, jest tylko Coke. Jasne, ale A, jednak zrobili. Mhm. a więc to jest kwestia po prostu na to, jak odczytywać to po prostu, co metoda naukowa nam dostarcza. Mhm. Czy na pewno zawsze to dobrze odczytujemy? I taka druga rzecz to jest pewnie tutaj nasi widzowie w dużej części widzieli ten film, bo jest chyba znany, Ford i Ferrari. Kiedy Ford po prostu postanowił wygrać z Ferrari w wyścigu Le Mans i, i rzeczywiście wygrał, ale dlatego, że zatrudnił słynnego projektanta Carroll Shelby, również ze słynnym kierowcą, nie pamiętam teraz nazwiska. Natomiast jak ktoś lubi tam Fordy, to te Mustangi nadal tam topowa wersja się nazywa Shelby, Mhm. który po prostu stoczył bój, dziki bój z korporacyjną administracją Forda i biurokracją. I, um, i go wygrał. I dlatego wygrał wyścig. Co ciekawe, szef Mhm. Ferrari potem w jakimś wywiadzie powiedział, nie wiem, czy to był Enzo Ferrari, czy następca, że Ford chciał kupić Ferrari, tak? To jest jakiś taki fakt publiczny. Kłócili się jakieś absolutnie mikroskopijne w budżecie Forda pieniądze, żeby przejąć Ferrari. Natomiast właściciel Ferrari nie przyjął oferty Forda nie z tego powodu, tylko z tego powodu, że miałby narzucony management, a chciał mieć autonomiczność. A właśnie. I oto, i to było clue. Tak, To było clue. i to Mhm. było clue. I potem był ten Mhm. cały wyścig i tak dalej, Carroll Shelby. To był taki A-player, A można prawda? było to Mhm. bardzo prosto załatwić, tak? Mhm. Już nawet nie wiem po co dokładnie Fordowi była wtedy taka silna potrzeba marketingowa, żeby pokazać, że jesteśmy takim muscle car i jesteśmy szybcy i tak dalej. Mhm. Z jakiegoś powodu pewnie to wyszło z badań, tak? Że nie Jasne, jesteśmy typowym rodzinnym samochodem. tak. Ale też wskazówka dla dla osób, które zarządzają A-playersami, że tutaj trzeba bardzo mocno się wsłuchać i A-playersi rzadko kiedy chcą być mocno zarządzani. Może dlatego też potem są A-playersami. Mikromanagement tutaj się na pewno nie sprawdzi. Dobrze, powiedz mi jeszcze tak, czy są jakieś pułapki tego podejścia? Czy są może jakieś branże szczególne, które powinny na to uważać? Czy jakieś obszary, które trzeba wziąć tak, na pewno jest mnóstwo, ale tak na pierwszy rzut oka, pierwsza myśl, gdzie
trzeba zobaczyć, czy nie będzie jakiegoś dużego zagrożenia dla firmy. Wiesz, ja bym powiedział, że firmy sprzedażowe, Mhm. że jednak pewien schemat wypracowany przez lata, pewien know-how firm sprzedażowych, to pewnie jest trudne wrzucenie tego podejścia tam. Ale i tak uważam, że trzeba to robić, starać się, tak? Mhm. Paradoksalnie firmy produkcyjne chyba łatwiej. Mhm. Tam A mamy ty co sądzisz? procesy. Tak, i tu są procesy. Ja myślę, że w sprzedaży, w obszarze sprzedaży też te procesy trzeba tak naprawdę cały czas usprawniać, szukać też nowych rynków. Ja widzę pewne obszary, które tutaj zdecydowanie są do tego, gdzie to podejście można zastosować i ono będzie niesamowitą wartością dodaną dla firmy, czyli właśnie szukanie nowych rynków, szukanie nowych kanałów sprzedaży, szukanie gdzieś tam pewnych usprawnień w podejściu do klienta, w tworzeniu relacji, w obszarze obsługi klienta. Tutaj jakby tych miejsc będzie sporo, ale z drugiej strony rzeczywiście nie możemy pozwolić na to, żeby się organizacja rozsypała i powiedzmy każdy handlowiec robił po swojemu, z przyzwoleniem na błędy, gdzieś tam nie uzupełniał tego wszystkiego w CRM-ach i na końcu po prostu zrobi się jeden wielki bałagan. Więc widzę takie obszary. Ja bym chyba bardziej spojrzała na to, że są obszary w firmach, w których bardzo dobrze to podejście może się sprawdzić i obszary, w których powiedzmy trzeba podchodzić trochę ostrożniej, żeby nie zadziałać za mocno. Ja się zgodzę z tym. Mhm. Na koniec jeszcze, czy jakieś miałbyś wskazówki dla liderów, dla menedżerów zespołów, którzy gdzieś tam zastanawiają się nad tym, czy takie podejście podejście takie geekowskie jest dla nich, dla ich organizacji? Na co może jakie pytania powinni sobie zadać na początek, jeżeli chcieliby jakby zbliżyć się do tego modelu? No co powiedziałaś, to są chyba obszary, Mhm, które trzeba sobie wyodrębnić w swojej codziennej pracy, gdzie to można wdrożyć najpierw. mhm, I po prostu to mocno monitorować i obserwować, dawać ten empowerment, tą decyzyjność, starać się też wchodzić w dialog z ludźmi, bo to jest takie coś, że na przykład Reed Hastings z mhm, Netflixa każe swoim menadżerom odbywać takie konfrontacyjne spotkania z podległymi, którzy krytykują nowy pomysł. mhm. To jest fajne, ale to też nie jest tak, że menadżer jako menadżer nie ma czasem racji, bo czasem ma. Zgadza się. I czasem po prostu firma i tak I z idzie w jakiegoś określonym powodu tym kierunku. menadżerem Mhm. jest, tak? Więc trzeba znać też swoją wartość, ale po prostu, ja bym chyba powiedział, wchodzić w interakcję, w dialog. W jak największym stopniu. W jak Stopniu. największym stopniu. Strategia i tak będzie zachowana. Firma i tak ma iść w określonym kierunku, więc idzie. Natomiast mogą z tego wyjść dobre rzeczy, czasem w innych obszarach, czasem na bardzo niewielkich nawet obszarach, a niesamowicie gdzieś tam zmienią finalnie to, jak firma działa, jak firma jest postrzegana, jakim firma jest też pracodawcą. Duże zmiany można w ten sposób osiągnąć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć. Na LinkedIn i na naszym kanale Past, Present, Future. Dokładnie. Kanał podcast jest dostępny na najpopularniejszych platformach Platforma. streamingowych, tak. Jesteśmy też w social media. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Kanał Past, Present and Future. Jeżeli podobało Ci się nagranie, prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Pozdrawiam.